puściutko tu. Strasznie. Po odprawie bagażu i teraz czekam. Jedna rzecz, którą zepsułem, mianowicie spakowałem sobie bagaż, jak widzieliście, w tą taką nie chcę nazwać, folijkę, ale zapomniałem wziąć z niej bluzy, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Astanie w tym momencie jest około 16 stopni, czyli w porównaniu do Gruzji, w której jest 30 od 2 miesięcy, no i pewien szok pewnie przeżyje. Опознавательный табло, светящаяся дорожка на полу указывает путь к выходу. Если aircraft has emergency exit located transmitter. Oficjalnie powiedzieć, że witam w Astanie, witam w Kazachstanie. Jest godzina 22 czasu lokalnego mniej więcej i teraz staram się poszukać autobusu, żeby mnie zabrał do miasta, gdzieś w okolicy mojego hostelu i muszę coś oszamać, bo jestem okropnie głodny i dzisiaj prawie nie jadłem. Jest zimno, nie widać tego po mnie, ale naprawdę takiej temperatury nie przeżywałem od dobrych 3 miesięcy. Teraz już tak na serio, ostatecznie witam Was serdecznie w Astanie. Jest godzina pewnie około 10 czasu lokalnego, z polską różnicą 4 godziny. Tam przede mną znajduje się główny meczet w Astanie. Za dużo historii o nim nie ma, bo tak jak całe miasto jest dość nowy. Ale chciałem zauważyć, że mimo że właśnie jest nowy, jest zrobiony w nieco futurystycznym stylu, to tak jak widzicie za tymi drzewami jest raczej zachowany w takiej standardowej koncepcji meczetu, co mi się bardzo podoba, że w tej kulturze, zresztą tak jak i w prawosławnej, świątynie nie są, wiecie, prześciganiem się architektów o to, co jak ma wyglądać, tylko raczej wszystko wygląda podobnie, bez żadnych specjalnych tam udziwnień architektonicznych. Wszystko, co się obecnie buduje w Astanie, jest zasłonięte pięknymi banerami z Expo 2017 Astana Future Energy. Niespełna pół godziny i już spotykam pierwsze wielbłądy, proszę bardzo. Mamy wielbłądy, tam mamy jeszcze jurtę. Oczywiście sztuczne wszystko, więc to nie jest aż tak fajnie jak normalnie. No ale jest ok. W ogóle rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że mimo tego, że Astana jest uwolniona od postsowietyzmu, ze względu na to, że jest miastem nowym, to jednak jakieś takie rzeczy kojarzone z państwami sowieckimi, jak takie fancy fontanny, można tu nadal spotkać, a tam za mną jest już ten meczet znowu. Jest dość spory. Jeszcze jedna taka rozkmina, póki się przechadzam tym miastem i szukam kantoru. Mianowicie, póki co Kazachstan kojarzy mi się, znaczy jawi mi się jako państwo, kraj, w którym w zasadzie językiem narodowym są dwa języki narodowe, kazachski i rosyjski. I ludzie, nawet Kazachowie między sobą rozmawiają po rosyjsku bardzo często, co jest dziwne. Może to tylko jest urok Astany jako stolicy, z racji tego, że pewnie jest tutaj sporo inwestorów i tak dalej. Ale jest to dość ciekawe, bo raczej
wszystkie pozostałe kraje postsowieckie, w których byłem, czyli raczej te bardziej na zachód, starają się pielęgnować swój język i ten rosyjski to tak jasne, ale między sobą oczywiście w językach narodowych rozmawiają, a tutaj zupełnie inaczej. Tak wygląda kazachski hajs. Ogólnie tak jakby popatrzeć na niego, wiecie, na banknoty, to są całkiem ciekawe, takie modernistyczno-futurystyczne. Zobaczcie na ten design. To jest wszystko, jest gołąb, jest jakiś pomnik, coś tam i są dość spore, to jest problem. No i oczywiście mają duże nominały. W ogóle z racji tego, że Expo jest pod hasłem w tym roku Future Energy i jest na nim dyskutowane, w zasadzie głównym tematem są źródła energii odnawialnej i tak dalej, a to tutaj mamy przykład bardzo ciekawego wykorzystania rzeczy, które mogą być odnawialne, powiedzmy sobie. Mianowicie mamy jurtę z palet. Proszę bardzo. Ciekawy pomysł, pierwszy raz będę wchodził do jurty. Coś tu mi zabraniają zrobić. A, nie mogę... Co? Okej. Ciekawe to jest. Europalety oczywiście. Ciekawe, czy są jakieś z Polski. Na pewno są. Widzę Niemcy, Rosja, Litwa, Niemcy, nie ma polskiej, Niemcy, Hiszpania nawet, jest Polska, dobra. Mamy polskie palety nawet, więc super. Wow, szkoda, że jesteśmy największym eksporterem palet i nie było naszej, nie? Ale są. A i w ogóle kupiłem sobie kartę SIM. Co ciekawe, mają tu bardzo ciekawe pakiety. W tym takim elektromarkecie, w którym byłem, było tylko Tele2. Nie czytałem o tej sieci w internecie, no ale mi jest potrzebny tylko właśnie dostęp do danych komórkowych, więc nie jest źle. Zapłaciłem za 4 giga, bo nie było mniejszego na miesiąc. Za 4 giga zapłaciłem na dolary, $3 mniej więcej. Trochę mniej nawet, więc to jest dobra cena, tak mi się wydaje. No, co wiem, spoko. W Gruzji jest droższy internet ogólnie. No ale też mają fajne pakiety, na przykład dzienne, 100 mega na dzień, albo 50 na dzień, albo na tydzień. Na tydzień to jest tam do 400, w sensie jest pakiet 400 mega na przykład na tydzień. Z tym, że to już się mniej opłaca. Rzecz, o której chyba mówiłem wcześniej, to jest taka, że słyszałem rozmowę telefoniczną, w której pani mówiła normalnie po kazachsku, ale wtrącała słowa bądź jakieś konstrukcje gramatyczne z języka rosyjskiego, więc ta bilingualność tego kraju jest dość mocno zauważalna. Mniej więcej tak jak na przykład, nie wiem, na Filipinach czy gdzie tam jeszcze, w Indiach, to tego typu rzeczy są też zauważalne, z tego co słyszałem. O Kazachstanie nie wiedziałem na ten temat nic, ale już wiem, że w tym kraju z moim poziomem znajomości rosyjskiego, który nie jest najwyższy, aczkolwiek wczoraj dostałem pochwałę od Kazachów, z którymi mieszkam, że jest bardzo dobry po 3 miesiącach, więc bardzo się cieszę. No to myślę, że tutaj bez problemu się dogadam, zresztą do tej pory nie mam problemu. A tutaj wchodzimy do jakiegoś futurystycznego parku. Proszę zobaczyć. No wygląda to całkiem ciekawie. Tutaj są jakieś rzeczy. Nie wiem, czy to z luf, czy z czego. Ale no, fajnie. I ta arteria doprowadzi mnie aż do Pałacu Prezydenckiego, który jest moim dzisiejszym celem zwiedzania. Później już będę się zabierał na Expo. No, tak jak słyszeliście, tam była muzyka, która jest kombinacją na temat narodowej muzyki kazachskiej. Mianowicie na tym Expo, oprócz tego, że jest to wystawa światowa, to Kazachstan też ma swoją działkę bardzo dużą
No i musi się jakoś pokazać z dobrej strony oczywiście, jak każdy organizator. W związku z czym organizowane są koncerty z serii właśnie Nomad Energy, w której różni artyści występują i prezentują swoją muzykę. Jest to bardzo często połączenie właśnie narodowej muzyki kazachskiej i takich nowocześniejszych elektronicznych, czy tam też innych popowych rytmów. Co jest całkiem ciekawe, nie wiem czy dzisiaj mi się uda na coś takiego wejść, bo nie wiem czy jest organizowane, ale chciałbym bardzo, oj bardzo bym chciał. Nie, tak jak widzicie tam na przykład Eurasian Bank jest, no jest niesamowity, zobaczcie na to. Co to są za budynki? Znaczy tam wiadomo, że to nie jest tylko tego banku, nie? Ale no i takie jest to całe miasto. Tutaj są takie rzeczy, po prostu non-stop coś. Non-stop coś, co jest architektonicznym zaskoczeniem wielkim. Dla mnie, myślę, że dla wszystkich. O to duże takie, o. To jest jakaś wieża widokowa, jest na nią straszna kolejka i to się nazywa Bajterek. No, wcześniej wam powiedziałem, że to miasto, że tu nie ma budynków sprzed 20 lat, ale to nie znaczy, że to miasto nie ma więcej niż 20 lat, bo ma. Zostało założone przez Rosjan gdzieś tam w XIX wieku jeszcze, jako forteca i jako taki przystanek handlowy też na drodze z Uzbekistanu do Rosji. Więc coś tam się kręciło. Oczywiście w międzyczasie rewolucja bolszewicka, trochę tutaj Biała Armia porządziła przez chwilę. No i miasto raczej się nie wyróżniało aż tak bardzo, tak? Miało swoje okresy lepsze i gorsze. W ogóle dawno temu nazywało się Akmoła. Później jeszcze wielki pan, jak się nazywał, Chruszczow, zmienił nazwę na Celinograd, ponieważ postanowił tutaj stepy okoliczne przemienić w pola pszenicy, a Celina po rosyjsku to Ugór, więc miasto na Ugorze, Celinograd, tak powstało. W roku 94 Nazarbajew wraz, to był prezydent Kazachstanu, znaczy postanowiono przenieść, tak, gdzieś tam na jego rozkaz może, chociaż pewnie było to bardziej demokratycznie, tak oficjalnie. W 94 roku przeniesiono stolicę z Almat właśnie do Akmoły, a w 97 roku przemianowano to miasto na Astanę. Wszystkie jednak zabudowania tutaj gdzieś w centrum, zobaczcie, to jest taka główna, powiedzmy, arteria. Wszystko tutaj jest dość nowoczesne mimo wszystko, więc wszystkie te budynki, zwłaszcza w centrum tutaj, gdzie Nazarbajew pobudował również kazachski Biały Dom, no one są dość nowe, wszystkie, co do jednego. Tutaj mamy takie dwie bliźniacze wieże, jedna z tej strony, nie wiem czy widać całą, i druga z tej strony. Nie ma wobec nich żadnej romantycznej historii, to jest po prostu bank. Tutaj zabudowanie w okolicach, jest bardzo duży plac w okolicy Pałacu Prezydenckiego. Prowadzi do niego cała ta arteria, cały ten bulwar, który prowadzi aż do tej wieży Bajterek i jeszcze dalej. No i co ciekawe, jest tu tak całkiem przaśnie, ale pusto. Nie ma za dużo ludzi, nawet mimo tego, że jest sobota. Okolice Pałacu Prezydenckiego są pięknie wyścielone kwiatami w różne wzorki, jakieś zakrętasy przeróżne. Tam z tyłu już mówiłem. Tam za mną, w tym kierunku, o tam, o to takie co widzicie, to jest sala koncertowa i opera. A no, jest dużo fontan, tak jak mówię, jest raczej pusto, więc można sobie spokojnie chodzić, robić zdjęcia. Tam też jest taka fancy fontanna, która tam takie jakby są półki, schody i po tych schodach leci woda. I teraz to jestem właśnie ja na tle kazachskiego Białego Domu i napisu Love Astana albo Love Atstacha, jak kto woli czytać, tak niech czyta. Puściutko tu. Strasznie. To jest tak, że u nas pod Pałacem Prezydenckim jest masa osób nawet. Nawet tak normalnie, na co dzień, nie? Ktoś tam przechodzi, coś tam się dzieje. Tutaj jestem ja, dwóch sprzątających i pan policjant. Więc tak to wygląda. O, tam są oni. Moi towarzysze podróży. W ogóle tutaj za mną jest bardzo ładny budynek
Senatu kazachskiego. To, co mi się w nim głównie podoba, to jest połączenie tego wejścia tutaj jak w meczecie i tam, o, taki sobie budynek dalej idzie w górę. Tam na górze, jak widzicie, panowie sobie rabotają, myją okna, więc praca w re w całym kraju. A tu jest w ogóle parlament ogólny, tu jest wejście do Senatu, a tu jest parlament sam w sobie, z tego co czytam. Hello. Problemy pierwszego świata, dzień dobry. Prosto z Astany, ze stolicy Kazachstanu.